No list 34 to najpierw były w Cafe Snoby, jak to Szpotański nazywał, czyli kawiarnia piwu na ulicy Foksal. Przy stolikach długie rozmowy, że właśnie dosyć tego, trzeba się jakoś odezwać, ale nic z tego gadania nie wychodziło. Wreszcie pan Antoni Słonimski doszedł do wniosku, że dosyć tego gadania, przyszedł czas na czyny i napisał trzyzdaniowy, to chyba 3 zdania miał. W każdym razie pamiętam, że tekścik był króciutki, że polityka kulturalna jest niedobra, że ograniczenia papieru są nie tego i że cenzura jest szkodliwa. To mniej więcej tyle było tam powiedziane, w sposób zresztą łagodny dosyć. I dlaczego z tego wynikła awantura? No to łatwo powiedzieć, wyłącznie przez głupotę tej władzy. Bo gdyby ta władza to spróbowała przemilczeć, że było coś takiego, to wszyscy by szybko zapomnieli. Skądinąd nie był to żaden rewolucyjny tekst. Tymczasem zrobili zabawę na 4 fajerki, a przede wszystkim zrobili taką rzecz, którego środowisko nie mogło tolerować. Nagle okazało się, że ja siedzę. To znaczy wszystkiego siedziałem 48 godzin wtedy na Rakowieckiej w ministerstwie. Mnie tam nocowali. Zresztą bardzo dobrze jadłem. Wtedy były trudności rynkowe. Ja byłem na diecie, bo chorowałem na wątrobę. Żona nie mogła dostać nigdzie cielęciny, a ja byłem tam, dostawałem obiady dwa razy tam obiady jadłem z kasyna oficerskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak powiedziałem, że jestem na diecie, to tak na cały talerz taką cielęcinę dostawałem, jakiej żona nie mogła dostać wtedy. No i to było też wielkie głupstwo, bo to, o ludziach tego środowiska można dużo... Tak. Pan nie powiedział, że pan podpisał. To jest ważne. A tak, ja nie podpisałem tego. Ja nie byłem sygnatariuszem listu 34. Rzecz wyglądała w ten sposób, że kiedy pan Antoni Słonimski mnie chyba pierwszemu właśnie pokazał, tam stale siadywaliśmy, tam w kawiarni piwu. Ja powiedziałem piękny tekst, tak dalej, no to pan Antoni powiedział, że on tam pójdzie, bo na zebraniu PEN klubu to on tam sygnatariuszy znajdzie, a natomiast powiedział, że tam ludzi ze środowiska profesorskiego przeznaczył, że to jest robota dla mnie i kazał mi pojechać w ogóle do Krakowa, żeby tam jeszcze upolować sygnatariuszy. No i wtedy stanął problem ten mojego podpisu. I Jasienica, z którym zresztą byłem bardzo zaprzyjaźniony, podobnie jak i ze Słonimskim, Jasienica powiada mi w ten sposób, czyś ty zgłupiał, ty musisz to podpisać. Dlaczego muszę podpisać? Musisz to podpisać dlatego, że dopiero to cię chroni, jeżeli razem z nami podpisujesz. Ja powiedziałem, no wybacz, ale jednak nie mogę. Tutaj to już było wtedy, kiedy już wszystkie podpisy były zebrane i on zobaczył, że mojego brak. Powiedziałem, to są 34 nazwiska w życiu intelektualnym tego kraju. Ja tego nie mogę podpisać. Ja jeszcze... To będzie przedmiotem kpin w ogóle, że ja nie mogę podpisać ze Słonimskim, Lipińskim, Pigoniem, Osowskim i tak dalej. Będzie to przedmiotem kpin, no. Że ja autor iluś tam recenzji literackich, jakichś paru artykułów, że podpisuję z tego, no i nie podpisałem. Także sygnatariuszem nie jestem, ale prawdę mówiąc do tego, żeby ten list jakoś powstał, to zaraz po panu Antonim Słonimskim jestem następnym. I dzięki dużej solidarności kolegów władza doszła do wniosku, że nie będzie mnie dłużej tam trzymać, bo była taka interwencja. Nie róbcie nic w sprawie Lipskiego. Pewna pani bardzo wtajemniczona w zawiłe sprawy funkcjonowania naszej polityki, bo rozmawiałam ze szlachcicem, a pani Aniela Steinsbergowa wtedy na naradzie u Słonimskiego, gdzie był też Kotarbiński, Kisielewski, może jeszcze ktoś, powiedziała w ten sposób, tak telefonują, bo to Słonimski odbierał ten telefon i tak tam wytłumaczono, tak telefonują. Jutro idziemy razem do prokuratury protestować w sprawie Lipskiego, jeżeli tak telefonują.